W ogóle zapomnieliśmy o tym, że jest świat wirtualny i w tym świecie wirtualnym dzieją się bardzo negatywne zjawiska. Obserwuje się na przykład to, że wśród dziewczynek jest bardzo duży hejt ze względu na właśnie wygląd, ładne zdjęcia, tak, wizerunek. Mamy generalnie kryzys, moim zdaniem, relacji, takich głębokich relacji, prawdziwych relacji. Mówi się, żeby wychować dziecko potrzeba całej wioski. A co jeśli ta wioska się rozpada? Czy polityka społeczna może być dzisiaj taką wioską, czułą, uważną, zwracającą uwagę na każde dziecko? Moim i Państwa gościem jest profesor Mirosław Grewiński. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam. Badacz praktyk polityki społecznej, ale też rektor uczelni Korczaka. Panie profesorze, zacznijmy od przyczyn kryzysu suicydalnego wśród młodzieży. Przyczyny prób samobójczych i też dokonanych wśród młodych ludzi trzeba szukać w ich kondycji psychicznej przede wszystkim, emocjonalnej, ale też w kontekście społeczno-kulturowym, który tworzy pewne ryzyka, których nie mieliśmy kiedyś. I trzeba powiedzieć, że ja bym te przyczyny szukał po pierwsze w takim kontekście szerokim, związanym na przykład z czasami niepewności, w których żyjemy. Bo jednak cała narracja związana od kilku lat z wojną, a wcześniej z pandemią, powoduje, że dzieci i młodzież funkcjonuje w świecie właśnie lęków, niepewności i takich kryzysów, które chyba wcześniej nie miały takiego miejsca, przynajmniej w ostatnich latach. Na to się nakłada jeszcze kontekst tego, że w ostatnich 2 dekadach, może 3 dekadach, w Polsce po transformacji ustrojowej my zaczęliśmy bardzo mocno kontrolować i opiekować się dziećmi w tej sferze realnej, natomiast w ogóle zapomnieliśmy o tym, że jest świat wirtualny i w tym świecie wirtualnym dzieją się bardzo negatywne zjawiska i nadmiernie kontrolujemy i pilnujemy dzieci w tym świecie, nazwijmy to realnym, podwórka, szkoły, otoczenia społecznego, rodziny, prawda, społeczności lokalnej, a w ogóle nie kontrolujemy tego, co dzieje się w mediach społecznościowych, w internecie, gdzie jest hejt, gdzie są różne negatywne zjawiska, gdzie jest dostęp przecież do bardzo złego kontentu, prawda, no bo to jest kwestia i przemocy, i pornografii i tak dalej. W związku z tym te dzieci i młodzież, która funkcjonuje w tym świecie, ma 3 właściwie takie w tej chwili główne przyczyny. Po pierwsze, w ogóle jest taka, bym powiedział, globalna niepewność w związku z tym, co powiedziałem, chociażby wojną dzisiaj. Po drugie, jest wielka taka niewiadoma, co dzieje się w mediach społecznościowych, bo ani szkoła tego nie kontroluje, ani rodzice. A po trzecie, nadmiernie żeśmy zaczęli regulować świat realny i w związku z tym nie dajemy się dzieciom, że tak powiem, wyszaleć, jak moje pokolenie na przykład na podwórku, nie dajemy im próbować rozwijać się na błędach, nie potrafimy dać im wolności i przestrzeni, tylko nadmiernie kontrolujemy tę sferę, o czym pisze, prawda, w swojej książce Haidt ostatnio, Niespokojne pokolenie. Więc suma tego wszystkiego powoduje, że generalnie mamy kryzysy psychiczne, a kryzysy psychiczne przekładają się w skrajnych sytuacjach na próby samobójcze, ale nie tylko na autoagresję, na samookaleczanie na przykład wcześniej, prawda, bo to są takie zjawiska, które są, że tak powiem, forpocztą do tego, co się dzieje później w tych skrajnych przypadkach. No i niestety mamy do czynienia z dużą ilością prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży, co jest no, dla polityki społecznej wielką niewiadomą. Mówił pan, że szkoła i rodzice nie są w stanie kontrolować tego, co się dzieje w sieci, jak dzieci się zachowują w tej przestrzeni, ale czy mogą? Czy są w ogóle jakieś realne narzędzia, możliwości dla tej grupy? No oczywiście, że są, dlatego że szkoła ma wiele instrumentów i mechanizmów, chociażby to, że podczas na przykład lekcji nie używamy, prawda, tabletów albo telefonów. Chociażby to, że wychowawca na godzinach wychowawczych albo w ogóle nauczyciele na różnych lekcjach temat, bym powiedział, spokoju emocjonalno-psychicznego traktują poważnie i dyskutują o tym, tak, zwracają uwagę i tak dalej. Przecież na lekcjach wychowawczych w wielu szkołach w ogóle nie rozmawia się na tematy trudne, tylko traktuje się lekcje wychowawcze jako odrabianie spóźnionych lekcji gdzie indziej, albo zwalnia się nawet uczniów z niektórych lekcji wychowawczych. Daleko nie trzeba szukać. Moja córka też była w takiej szkole, gdzie na lekcjach wychowawczych głównie się przypisywało zadanie domowe. Czy nie ma pomysłu na to, jak wykorzystać ten czas z wychowawcą, z psychologiem, z pedagogiem szkolnym, prawda, żeby o trudnych sprawach rozmawiać. Ja nie mówię, że to jest temat w każdej szkole, bo są szkoły, które sobie z tym lepiej radzą, szczególnie mniejsze szkoły,
często też niepubliczne. Natomiast niektórzy dyrektorzy szkół zamiatają temat pod dywan, no bojąc się jak gdyby, że to będzie obniży renomę, rangę szkoły, kiedy wyjdzie na to na przykład, że jest jakiś hejt, albo że jest jakaś patologia, dysfunkcja, albo że właśnie próba samobójcza. Więc zamiata się pod dywan tematy, które są istotne z punktu widzenia właśnie tego, aby nauczyciele, wychowawcy, szerzej Rada Pedagogiczna zajmowała się tymi tematami. Zastanawiam się, czy też tutaj będzie przestrzeń na higienę cyfrową, uczenia tego, jak korzystać z sieci, czy wychowawcy mogą gdzieś zaczerpnąć wiedzy, jak przeprowadzić takie zajęcia? No my akurat jako uczelnia Korczaka mamy w swoim w ogóle nawet ofercie studia podyplomowe z zakresu higieny cyfrowej. U nas prowadzi to pani Magdalena Biga, jedna z najlepszych specjalistek od tego tematu. I chcę powiedzieć, że te pierwsze doświadczenia w kontakcie ze studentami, którzy podjęli się tych studiów, są takie właśnie, że wszystkim się wydaje oczywiste, czym jest higiena cyfrowa, prawda? No wszystkim się wydaje, że to trzeba odsunąć trochę telefon, mniej spędzać godzin przed internetem i tak dalej, ale na końcu dnia sami nawet, prawda, czyli my, nauczyciele, wychowawcy, naukowcy, którzy doskonale o tym wiedzą, sami jesteśmy uzależnieni często od tych zabawek, w związku z tym trudno nam też, prawda, się od tego oderwać. Higiena cyfrowa to jest absolutnie to, co powinno być w każdej szkole, czyli uczenie właśnie młodzieży, dzieci takich postaw raczej proaktywnych, z wykorzystaniem tak, tych internetu i tych mediów społecznościowych, a nie odwrotnie. Czyli powinniśmy dzieci na przykład wyprowadzać ze szkół, powinni przez doświadczenie, poprzez kontakt, prawda, z przyrodą, naturą, ze światem zewnętrznym się rozwijać, a nie tylko przez pryzmat szukania, prawda, treści w inteligencji, w sztucznej inteligencji, czy znowu w komputerze. A jaki wpływ na tę sytuację ma rodzina i najbliższe otoczenie dziecka? Ogromny. Rodzina, wszyscy wiemy przecież, że szkoła może w 20-30% mieć wpływ na rozwój dziecka, bo mniej więcej tak się określa eksperci, prawda? Ci, którzy zachowują się rozwojem dzieci, twierdzą, że największy wpływ na rozwój dzieci ma zawsze otoczenie najbliższe, czyli rodzina. Okay. I otoczenie społeczne, prawda, bo to są przyjaciele, krewni, znajomi, sąsiedzi, społeczność lokalna, ale przede wszystkim rodzina, bo w rodzinie mamy naturalne, po pierwsze, związki emocjonalne, prawda? To jest przecież miłość, prawda? To jest przyjaźń, to jest poczucie szczęścia, to jest poczucie bezpieczeństwa, tak? Rodzice są naturalnymi autorytetami dla dziecka, w związku z tym, prawda, szczególnie w tej fazie rozwojowej, wstępnej rozwojowej między 10 a 13 rokiem życia, kiedy mózg i ten cały system emocjonalny się rozwija, bo to z kolei, prawda, psychologowie rozwojowi o tym piszą, no to wtedy kształtuje się właściwie wszystko to, co powinno być zabezpieczone przede wszystkim w rodzinie, tak? I rodzina jest najważniejszym ogniwem. No ale tak, rodzice często nie mają czasu, bo pracują do późnych godzin. Nawet jak mają czas, to się skupiają na sobie, bo często niestety rodzice zapominają, że są rodzicami, prawda? Z drugiej strony mamy też wiele rodzin rozbitych, patchworkowych, mamy coraz więcej samotnych rodziców wychowujących, albo samodzielnych, to zależy jak do tego podejść, prawda? Ale no, w każdym razie mamy rodziców wychowujących dzieci, szczególnie kobiet, samodzielnie, w związku z tym kobiety też są przeciążone, obciążone. No i też jest w jakimś sensie kryzys męskości, że mężczyźni też nie formatują, prawda, odpowiednio dzieci poprzez właśnie brak kontaktu, przepracowanie albo w ogóle nieobecność. W związku z tym jest to no, znowu wieloaspektowe zjawisko, które powoduje, że to dziecko w rodzinie nie dostaje tego, co powinno. I mamy do czynienia z takim zniekształconym rozwojem tych dzieci, co przekłada się po prostu na samotność, co przekłada się na brak zaopiekowania emocjonalnego, brak po prostu zainteresowania, uważności, tak? To wszystko wpływa na to, że te dzieci rozwijają się w nieco zniekształcony sposób i konsekwencją tego jest właśnie no, stan psychiczny, tak, tych dzieci i młodzieży. Więc to wszystko są ze sobą, że tak powiem, sprzężone, skorelowane wątki. Czy to jest przestrzeń dla polityki społecznej, żeby zaopiekować się tym dzieckiem w rodzinie, która właśnie nie daje poszczególnych elementów do rozwoju młodego człowieka? No, absolutnie tak. My w ostatnich latach trochę przekierowaliśmy zainteresowanie polityki społecznej na przykład chyba nadmiernie na seniorów, bo w tej chwili o polityce senioralnej wszyscy mówią przez wszystkie przypadki. Z różnych powodów, bo tego też wcześniej nie było. My tą politykę senioralną mniej więcej od kilkunastu lat dopiero prowadzimy w takim rozumieniu, że no, mamy aktywne programy na rzecz tych seniorów, natomiast zapominamy o dzieciach i młodzieży, prawda? I uczelnia Korczaka, która ma za patrona Janusza Korczaka, w ostatnich też miesiącach i latach współorganizuje właściwie z parlamentarzystami w Polsce konferencję o prawach dzieci. W parlamencie spotykamy się z politykami, polityczkami różnych opcji, po to, żeby spróbować dyskutować, jakie właściwie
my mamy w tej chwili programy na rzecz dzieci. Bo proszę zauważyć, że poprzednia władza realizowała bardzo wiele programów z plusem i to było dobre rozwiązanie, ale brakowało takiego programu Dzieci lub Młodzież Plus, prawda? Skierowanego tylko do młodych ludzi, właśnie po to, żeby zapobiegać tym dysfunkcjom emocjonalnym, psychicznym, po to, aby właśnie aktywizować ich w jakiś sposób. Więc wydaje mi się, że polityka społeczna absolutnie powinna być zainteresowana młodym pokoleniem, bo to są przyszli obywatele, którzy będą urządzać nam świat. Tak? To są przyszli pracodawcy, pracownicy, to są przyszli podatnicy, to są przyszli opiekunowie, pracownicy służb społecznych, nauczyciele. Więc my powinniśmy przede wszystkim zainwestować w młode pokolenie. I to się nazywa w naszym, że tak powiem, w naszej branży inwestycyjna polityka społeczna. Okay. Inwestujemy w młode pokolenie po to, żeby za 10-20 lat to młode pokolenie było odpowiedzialne, było samozaradne, było pracowite, tak, było no, we wszystkich tych pozytywnych, prawda, przymiotach po prostu społeczeństwem bazującym na odpowiedzialności, na pewnych wartościach. Jak to zrobić? Jak realnie faktycznie wzmocnić to pokolenie, żeby wypełniało te wszystkie role w przyszłości? No, kluczowe są 3 aspekty. Po pierwsze oczywiście zdrowa rodzina, tak, i najbliższe otoczenie. Po drugie zdrowa szkoła i mądra, odpowiedzialna szkoła, czego brakuje. My mamy te systemy edukacyjne niestety ustawione w paradygmacie jeszcze takim pruskim, bym powiedział, tak, czyli nadmiernie chcemy formować, mało dajemy wolności, przestrzeni do rozwoju, nie personalizujemy tych usług edukacyjnych. Wydaje nam się, że w takim stylu, prawda, dla wszystkich to samo to jest najlepsze rozwiązanie, a nie jest. Zresztą widzimy, no, praktycznie żaden rząd w ostatnich 3 dekadach nie stworzył nowego systemu edukacji. To były zmiany akcentów, no to były mundurki, tu nie ma mundurków, to były gimnazja, nie ma gimnazjów, ale w gruncie rzeczy chodzi o, w reformie oświaty nie chodzi o to, jak akcenty przesuwamy, tylko chodzi o gruntowną przemodelowanie, że tak powiem, metod edukacyjnych, tak, które włączałyby te dzieciaki w proces po prostu samorozwoju w dużej części, bo na przykład my odchodzimy od zadań domowych, a na przykład cały system anglosaski bazuje na samorozwoju, samoedukacji, prawda? Przecież Oxford bazuje na tym, że dzieci mają mało zajęć w szkole i na studiach, ale właśnie piszą eseje, prawda, robią projekty. To też są zadania domowe, tylko inaczej nazywane. To jest po prostu samokształcenie, tak? Tak to się nazywa. Więc mi się wydaje, że my w reformie oświaty nadmiernie stawiamy na takie, bym powiedział, polityczne, doktrynalne czasami hasła, natomiast zapominamy, że szkoła to są przede wszystkim dobry nauczyciel, podejście do ucznia, metody, prawda, pobudzające, aktywizujące, włączające te dzieciaki w procesy rozwoju, więc musimy całkowicie zmienić edukację. No i trzeci oczywiście kontekst to jest środowisko rówieśnicze, bo pamiętajmy, że dzieciaki popadają najczęściej w kryzysy w wieku dojrzewania, może trochę też po. To są te pierwsze sytuacje, w których mamy, ale już wpływ na nie ma środowisko rówieśnicze, czyli zależy w jakim środowisku przebywają, tak, w jakich podgrupach, tak, co w tym internecie, prawda, w jakich podgrupach są, ale też co się dzieje w innych, że tak powiem, przestrzeniach, tak. No, dzieci są aktywne, tak, i w różnych przestrzeniach, nie tylko internetowych, ale też pytanie jest właśnie, z kim się spotykają, w jakim są środowisku, w jakiej subkulturze funkcjonują. No, tego też bardzo dużo zależy. No to zwracał też uwagę jeden z naszych gości, który właśnie mówił, że to już nie jest ta sytuacja przemocy, kiedy starszy wyrządza krzywdę młodszemu, tylko właśnie równolatki się krzywdzą, nie? No, wśród dziewczynek na przykład obserwujemy wzrost, prawda, takich, bym powiedział, bardzo no, hejterskich, prawda, zachowań, bo Instagram spowodował to, że nagle szczególnie dziewczynki na to zwracają uwagę, chociaż chłopcy też, ale może w mniejszym stopniu. I obserwuje się na przykład to, że wśród dziewczynek jest bardzo duży hejt ze względu na właśnie wygląd, ładne zdjęcia, tak, wizerunek, który jest właśnie poprzez te media społecznościowe eksponowany, tak? A szczególnie wśród dziewczynek, które jednak no, w dużej części, częściej niż chłopcy, tak, ten wygląd dla nich jest istotny, prawda, to zainteresowanie, tak, powoduje, że mamy na przykład wzrost takiego hejtu właśnie pomiędzy równolatkami właśnie wśród młodych kobiet. Projekt realizowany w Szkole Głównej Mikołaja Kopernika w dużej mierze zakrawał o grupę nauczycieli, ale też lekarzy, pielęgniarek, studentów. Uczelnia Korczaka też prowadzi badania w tym zakresie i Państwo badali również nauczycieli, ale także pracowników socjalnych, prawda? Tak, my przebadaliśmy niewielką grupę, bo to były pilotażowe badania, no ale około 100 osób, nauczycieli i pracowników socjalnych przebadaliśmy na przestrzeni czerwca i lipca tego roku. To była ankieta internetowa, ale bazująca na takim uniwersalnym kwestionariuszu, który też promuje Ministerstwo Zdrowia.
I my pytaliśmy nauczycieli i pracowników socjalnych, jak oni są przygotowani kompetencyjnie do takich sytuacji, z którymi mają do czynienia, prawda? Bo i nauczyciele i pracownicy socjalni mają do czynienia z próbami samobójczymi, z agresją, autoagresją, prawda, i tak dalej. I co ciekawe, nam wyszło, że zarówno nauczyciele, jak i pracownicy socjalni niestety nie są wystarczająco wyposażeni w wiedzę, w umiejętności, w jakieś kompetencje, które by pozwalały im reagować. A przecież mamy wśród pracowników socjalnych gro, które pracuje na przykład w ośrodkach interwencji kryzysowej i tam się zdarzają takie sytuacje. Mamy pracowników, którzy pracują w ośrodkach pomocy społecznej i tam się zdarzają takie sytuacje, bo oni mają kontakt z tymi dysfunkcjonalnymi, a często patologicznymi rodzinami. A nauczyciele tak samo, prawda? No, pracują w szkołach i przecież kryzysy psychiczne w szkołach są coraz częstsze i coraz, bym powiedział, trudniejsze. Jest też, z naszych badań też wynikało to, że oni oczekiwaliby wdrożenia we wszystkich szkołach i w ośrodkach pomocy społecznej procedur, bo często nie ma procedur. Jak nie ma procedury, no to ludzie intuicyjnie się zachowują w takich sytuacjach. Natomiast ktoś może mieć lepszą intuicję, ktoś gorszą, a chodzi o to, abyśmy my przede wszystkim zachowywali się profesjonalnie. To jest jak z pilotem, prawda, który leci i on postępuje według jasno określonych procedur. To jest tak samo jak z chirurgiem, który dokonuje operacji i on przez procedury, prawda, funkcjonuje przy tej operacji. Więc mi się wydaje, że właśnie konkluzją tych badań, które prowadziliśmy, jest to, że mamy absolutnie niewystarczającą wiedzę, brak jest programów edukacyjnych. Co ciekawe, oni wypowiadali się w tych badaniach, że chętnie by skorzystali z jakiegoś na przykład 2-3 miesięcznego kursu szkolenia, ale generalnie nie ma takiej oferty, albo nie jest ona adresowana do nich, albo też nie ma pieniędzy na to, kto to miałby sfinansować. A kto miałby to finansować? Czy to jest przestrzeń w ogóle na uczelni publicznych? To w ogóle nie jest kwestia finansowania przez uczelnie, to jest kwestia finansowania przez samorząd przede wszystkim. Samorządy, które odpowiadają, prawda, konstytucyjnie w myśl zasady subsydiarności, w myśl zasady samorządności, to one odpowiadają za edukację, za szkoły, to one odpowiadają za pomoc społeczną, to one generalnie odpowiadają w dużej części za obywateli. One powinny przeznaczać środki, na przykład przez szkoły mają pieniądze na szkolenia, prawda? Regionalne ośrodki polityki społecznej, które koordynują politykę na poziomie regionalnym, mają pieniądze na szkolenia pracowników socjalnych. Chodzi o to, żeby taki temat w ogóle się pojawił, aby taka oferta była im adresowana, a finansowanie się znajdzie, bo pieniądze na to i tak są. Czy zatem polityka społeczna gasi pożary, czy raczej przewiduje i wdraża działania profilaktyczne? W Polsce od 35 lat my realizujemy interwencyjny model polityki społecznej, to znaczy my najczęściej gasimy pożary. Natomiast w wielu krajach mamy te funkcje prewencyjno-profilaktyczne, wyprzedzające, prawda, polityki społecznej, czego my się uczymy w tej chwili. My na przykład mamy grupy prewencyjne w policji, które chodzą, prawda, spacerują w takich duetach, tandemach, prawda, i widzimy ich. Mamy prewencję na przykład w drogówce, no stoją, prawda, natomiast nie mamy prewencji w ogóle i profilaktyki w polityce tej pomocy społecznej, czy tej w polityce edukacyjnej, jeśli chodzi o takie problemy, o których mówimy. A streetworkerzy? No, streetworkerzy to jest temat, który się oczywiście ujawnia śladowo w Polsce, ale rozwiązanie prawne dopiero od niedawna funkcjonuje, czy dopiero jest przygotowywane nawet. No to przez 35 lat transformacji mogliśmy ten streetworking szybciej wprowadzić, aniżeli, prawda. Natomiast on akcyjnie jest prowadzony, ale najczęściej przez organizacje pozarządowe, w niektórych samorządach, tak, bo sama metoda jest nam znana, prawda, i natomiast to nie jest systemowe rozwiązanie, które powinno być wdrożone, ale wiem, że teraz przy reformie pomocy społecznej w ministerstwie, bo też jestem w tej grupie tam, powiedzmy, jakichś ekspertów, to streetworking rzeczywiście ma się stać taką systemowym rozwiązaniem i bardzo dobrze. Janusz Korczak bardzo dużo mówił o dzieciach i też ta misja realizowana jest w Państwa uczelni. Czy polityka społeczna wystarczający akcent kładzie na dzieci właśnie dzisiaj? Też w myśli korczakowskiej? Za mało, dlatego że gdyby Pani popatrzyła na programy partii politycznych, to dzieci i młodzież tam nie funkcjonują w ogóle. Funkcjonują wszystkie inne grupy, osoby z niepełnosprawnościami, no bo do nich się adresuje różne te seniorzy. Czasami się pojawiają w niektórych programach kobiety, prawda, jako grupa, natomiast dzieci i młodzież rzadko. Najczęściej się traktuje te dzieci i młodzież instrumentalnie, to znaczy oczywiście przy okazji wyborów na przykład, prawda, i pewnych haseł się do tej grupy zwraca, ale tak naprawdę ta grupa nie istnieje, więc mi się wydaje, że za mało robimy dla dzieci i młodzieży. Sam fakt, że tylko w 20% gmin w Polsce są świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, a w 80% gmin ich nie ma, pokazuje, że w wielu gminach brakuje oferty dla młodzieży, bo tak, domy kultury w niektórych miejscach działają prężnie, a w niektórych są, bym powiedział, pozorują działania, tak?
Po szkole dzieciaki, szczególnie w małych miasteczkach, na wsiach, nie mają w ogóle oferty. W związku z tym no, muszą zajmować się same. Jedni robią to przed komputerem, prawda, grając w gry jakieś, prawda, albo bawią się w media społecznościowe. Inni, być może ci bardziej, którzy potrafią sami sobie zorganizować czas, organizują sobie, natomiast nie ma oferty systemowej, tak? I często ta młodzież pozostawiona sama sobie no, wpada na dziwne pomysły, tak? I te dziwne pomysły mają odzwierciedlenie potem w różnych właśnie. Część dzieciaków sięga po alkohol, część po narkotyki, część jeszcze po coś innego, prawda? Więc generalnie trzeba powiedzieć, że tej oferty brakuje. Natomiast szkoła też powinna mieć wielofunkcyjny charakter, bo szkoła nie powinna być zamykana o 14:00, publiczna, a potem świetlica. Świetlica w Polsce jest w gruncie rzeczy często w szkołach przechowalnią, tak? To dzieciaki tam przebywają, ale nie ma tam specjalnie żadnego programu, który by stymulował ich na przykład do rozwoju ich Tak, pasji. tylko ta funkcja opiekuńcza jest wtedy Taka funkcja realizowana, opiekuńcza, natomiast nie ma tej funkcji, bym powiedział, która kształtuje, rozwija talent, nie? Poprzez jakieś warsztatownie, pracownie i tak dalej. Więc to jest niewykorzystany potencjał w szkołach, żeby tworzyć, na przykład w naszej szkole podstawowej, bo my prowadzimy 7 szkół, podstawówki i licea, mamy warsztatownie. Nie mamy świetlicy, tylko warsztatownie. I w tych warsztatowniach to jest 7 różnych warsztatów. Dzieciaki mogą po szkole zostać i na przykład majsterkować, tak? Są zajęcia plastyczne, muzyczne, takie siakie. I to pokazuje, i te dzieciaki rzeczywiście rotują pomiędzy tymi warsztatami. Niektórzy nie rotują, bo mają pasję do jakiejś jednej, dwóch tych, ale chodzi o to, że one rozwijają swój talent. Tak? Nie jest to właśnie, tak jak pani mówi, funkcja opiekuńcza w tych. Więc gdybyśmy wrócili do szkoły wielofunkcyjnej, a taka kiedyś była, bo w Polsce szkoły wielofunkcyjne były, niestety po zmianach systemowych żeśmy wycofali się trochę z takich rozwiązań. A warto byłoby, żeby dzieciaki na przykład nie mając oferty innej w szkole rozwijały swoje pasje. Czyli co, dzieciaki są niewidzialne dla systemu? W dużej części tak, znaczy one są może widziane dla systemu, natomiast system nie oferuje im tego, co mógłby, biorąc pod uwagę, że na przykład dzieci, które spędzają, nie wiem, od 14 do 18 godziny, bo rodzice są jeszcze w pracy, czyli to są 3-4 godziny w świetlicy, mogłyby wykorzystywać swoje talenty, żeby rozwijać swoje pasje po prostu, tak? Ale to jest inna organizacja szkoły, no to trzeba też zatrudnić fachowców, prawda, czyli ludzi, którzy, bo tak jest tylko wychowawca świetlicy, prawda? No to jest taka osoba, która dozoruje, że tak powiem, tak, co się w tej świetlicy, no czasami pomoże w lekcjach, czasami oczywiście coś tam też zorganizuje. Ale w dużej mierze ma zadbać o to, żeby dzieci były bezpieczne, nie? Tak, bezpieczeństwo staje się kluczem, a nie rozwój, prawda? A to trzeba połączyć. Bezpieczeństwo połączyć z rozwojem. Ale to co, kwestia dyrekcji, która zarządzi tym systemem Też. i stworzy możliwości? Kwestia dyrekcji, kwestia trochę środków finansowych, kwestia pomysłu, prawda, kwestia kreacji. Są dyrektorzy w Polsce szkół, którzy świetnie funkcjonują, świetnie sobie radzą, prawda, z nowoczesnością. Potrafią jak gdyby nawet w szkole publicznej, która ma takie same, prawda, obwarowania we wszystkich przecież miejscach, potrafią coś zrobić nowego, innowacyjnego i tak dalej. Natomiast w wielu szkołach niestety brak jest albo lidera, albo pomysłu, albo nauczycieli. Też pamiętajmy, że my w tej chwili mamy też kryzys z zasobem nauczycieli. Znaczy, kiedyś byli jeszcze ci nauczyciele, którzy poświęcali swój wolny czas dla dzieciaków i młodzieży. Dzisiaj każdy liczy, prawda, własny budżet do dzwonka, a potem się przesuwają w system korepetycji, prawda? Więc trzeba powiedzieć, że też mamy do czynienia z nowym pokoleniem nauczycieli. To też trzeba zrozumieć, no bo każdy chce tam lepiej żyć, prawda? W związku z tym biegają ci nauczyciele też od dodatkowych zajęć do dodatkowych, ale w gruncie rzeczy no, trzeba by stworzyć taki system, że ten nauczyciel jednak pracuje z tą grupą nie tylko na lekcjach, ale także po lekcjach. A jaką rolę pełnią asystenci rodziny, OPS-y na przykład, jeżeli chodzi właśnie o tą prewencję, profilaktykę? Wprowadzenie asystentów rodziny kilkanaście lat temu to było dobre rozwiązanie, bo my mieliśmy ustawiony system pracowników socjalnych jako urzędników, prawda? Oni szli w teren, no i robili wywiad, ale głównie zajmowali się biurokracją. Nie było czasu i miejsca na pracę z rodziną. Asystent rodziny jest to taka formuła, że to też jest praca socjalna, żeby była jasność, tylko to jest praca z rodziną i pogłębiona praca socjalna. Czyli ten asystent rodziny ma mieć kontakt z rodziną, ma ją wspierać, prawda? Ma mieć więcej czasu, poświęcać jej, ma takie też funkcje trochę no, wspierająco-terapeutyczne. Najlepiej jakby miał przygotowanie psychologiczne, co jednak rzadko się zdarza, prawda? Czyli to trochę taki coach, mentor też dla rodziny? To jest taka osoba, która wspiera rodzinę w jej wszystkich sprawach, które dotyczą no, szczególnie rodzin dysfunkcjonalnych, prawda?
no bo rodziny funkcjonalne, one często nie potrzebują wsparcia, one same sobie świetnie radzą. Tak? Natomiast akurat asystent rodziny w polskim systemie jest ustawiony w pomocy społecznej. To nie jest taka usługa dla każdej rodziny, prawda? No, rodzina też funkcjonalna też może mieć kryzysy, też może mieć pewne słabsze momenty i tak dalej. No, rodzice się na przykład rozwodzą. To nie oznacza, że rodzina jest dysfunkcjonalna, ale te dzieci też powinny być zaopiekowane. Natomiast w polskim systemie asystent rodziny funkcjonuje w systemie pomocy społecznej, czyli adresowana jest ta usługa do dzieciaków i do rodzin, które w tym systemie pomocy społecznej funkcjonują. No i chcę powiedzieć, że to jest dobre rozwiązanie. Powinniśmy więcej mieć tych asystentów rodziny, bo ich jest tam raptem, nie wiem, około, nie chcę skłamać, ale myślę, że nie ma więcej niż 3000 osób. Natomiast potrzeb jest znacznie więcej, prawda? To jeszcze zapytam na zakończenie, czy to jest właśnie stereotyp, czy jednak znajdziemy potwierdzenie w badaniach, że sytuacja rodzinna, głównie związana z ekonomią, z finansami w rodzinie, być może z bezrobociem albo biedą, jakąś marginalizacją, czy to są czynniki, które bardziej czy mniej wpływają na próby samobójcze wśród dzieci? No, na pewno wszystkie odchylenia od normy, prawda, wszystkie dysfunkcje i tak dalej wpływają mocniej, no bo jeśli mamy tak patologiczną rodzinę, tak, ojca na przykład, czy mamy, która jest alkoholiczką, prawda, czy mamy na przykład, nie wiem, przemoc w rodzinie i tak dalej, no to ma ogromny wpływ na dziecko, tak? Pytanie jest, na ile silne, na ile to dziecko jest odporne, prawda, na tego typu rzeczy. Ale my tą odporność społeczną mamy coraz słabszą, prawda? Dlatego, że w sensie zbiorowym, nie tylko indywidualnym, obserwuje się, że mamy po prostu coraz mniejszą odporność. Stąd też na przykład rozwój tych wszystkich usług psychologicznych, terapeutycznych, tak? Orzeczenia dzieci, prawda, o różnych ich, że tak powiem, cechach, no bo też pamiętajmy, że mamy coraz więcej dzieci ze specjalnymi potrzebami, tak? I edukacyjnymi, i wychowawczymi i tak dalej. Więc na pewno każda taka dodatkowy bodziec, tak, który tą odporność dzieci i młodzieży zmniejsza, ma swój wpływ. Natomiast prawda jest też taka, że oprócz tego wszystkiego, o czym my mówimy, no, gro problemów jest jednak w tych relacjach rówieśniczych, w strefie, która jest nam nieznana, bo to jest strefa internetowo-mediospołecznościowa. I chcę powiedzieć, że suma tych czynników powoduje, że dzieci po prostu wysiadają, tak, psychicznie, emocjonalnie. Są samotne w gruncie rzeczy, tak? I to jest praprzyczyna, właściwie, czy główna przyczyna tych problemów, o których rozmawiamy. Czy na zakończenie możemy to tak podsumować, że polityka społeczna powinna zająć się samotnością? Tak, samotność jest kwestią społeczną, wcale nie nową, bo samotność jest kwestią, którą znamy. Ona była wcześniej również. Pamiętajmy na przykład, że gro seniorów jest samotna, dlatego że w Polsce kobiety żyją prawie 8 lat dłużej niż mężczyźni średnio. Kobiety często zostają w tej chwili same w gospodarstwach, w małych miasteczkach, na wsiach, bo młodzi ludzie wyjeżdżają i pojawia się wielkie wyzwanie samotności, na przykład seniorów, ale samotność dotyka młodych, samotność dotyka również ludzi pracujących, ale które mają trudności relacyjne, nie mają więzi, prawda, mają poczucie osamotnienia. No nie wiem, wypala się jakaś miłość, prawda, relacja i też ludzie popadają w samotność. Mamy generalnie kryzys, moim zdaniem, relacji, takich głębokich relacji, prawdziwych relacji. I moim zdaniem, jeśli my dalej będziemy szli w tym kierunku, że te relacje będą coraz płytsze, coraz bardziej anonimowe, a internet temu sprzyja, prawda, to będziemy mieli coraz więcej problemów. No dobrze. Bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. I życzę nam pięknych relacji, takich prawdziwych, głębokich, zarówno z naszymi podwładnymi, jak i przełożonymi, ale przede wszystkim w tej najbliższej strefie rodzinnej. Dokładnie. Dziękuję. Dziękuję.